W dzisiejszym odcinku powędrujemy sobie wzdłuż jeziora Oaza Transalpiną, czyli drogą 67C. Pokażę głupotę DJI, jaką wprowadził na pierwsze uruchomienie aparatu. Powiemy trochę o pasku wstydu i problemy z paliwem, jakie nas spotkały po drodze. Będziemy mieć odwodnienie Kuby i zamiotkę na stacji. Pokażemy sposoby na przeżycie ponad 500 km w siodle w ponad 30 stopniach temperatury. Przeżyjemy kryzys Gumisia przed Bukaresztem. A na koniec niespodziewana lokalizacja noclegu w Bukareszcie. Zapraszam! Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy, czyli od zapory Oaza na Transalpinie. Idziemy dalej na południe drogą właśnie 67C. Później odbijamy w kierunku 7A, aby kierować się już w kierunku Bukaresztu i później na 7, żeby już kończyć dzisiejszy dzień. Natomiast tutaj taka mała uwaga, w miejscowości Pitesti musieliśmy złamać naszą zasadę, że jedziemy tylko drogami lokalnymi. Przeskoczyliśmy autostradę, ponieważ było naprawdę późno. Mówię, trzeba było się zameldować w nowym miejscu, więc troszeczkę żeśmy tutaj przyspieszyli pod koniec. Dobra, ready, kurwa, 3 kreski. Więc jedziemy z Transalpiny i tankowanko. Zapora Oaza. Cudowne, piękne miejsce widokowe na trasie Transalpina, czyli DN67C. My ruszamy dalej w kierunku południa, natomiast jedna rzecz, która warta jest tutaj wzmianki. Gdybyście nie mieli tutaj miejsca do zaparkowania, gdzie stanąć na tej zaporze, nam się tam jakoś fuksemodowo, jak widzieliście w drugiej części, do której chętnie Was zapraszam do obejrzenia. Czy też możecie oczywiście zobaczyć parę fajnych ujęć z drona i zdjęć, które się udało tutaj wykonać. Natomiast tutaj dalej są kolejne mosty wzdłuż tej zapory i fajne takie miejsca postojowe, gdzie się można zatrzymać. Tam nie ma ludzi praktycznie, czasem jakiś samochód stoi właśnie albo motocykl i możecie na spokojnie tam sobie właśnie poszczelać fotki. Nie musicie się pchać specjalnie na tą zaporę, chociaż tam jest wiadomo lepszy widok na to całe jezioro. Natomiast tam też fajne ujęcia wychodzą i do czego Was chętnie namawiam, bo zorganizujcie sobie trochę tutaj więcej czasu, bo jest naprawdę tutaj co robić, fotografować, fajne pamiątki. Ja trochę żałuję, że nie mieliśmy więcej tutaj tego czasu w tej okolicy. Myślę, że kiedyś w przyszłości nadrobię, bo tak jak powiedziałem, to nie jest mój ostatni raz w Rumunii, tego już jestem pewien, nagrywając tą część. I tak zobaczcie, tutaj się możecie zatrzymać, zrobić fajne ujęcia. Kawałek dalej jest znowu taka sama sytuacja, więc jest co robić, tak? Za chwilę piękne zakręty, właśnie też z tymi widokami i na chwilę Was z nimi zostawiam.
Za zaporą oaza. Można zauważyć, że klimat tej drogi się totalnie zmienia. Znikają jakiekolwiek osady, jakieś tam miejscowości, miasteczka. Pojawia się tak naprawdę coraz więcej tej dzikiej przyrody, a droga zaczyna się powolutku wspinać i czuć, że się wjeżdża w serce gór Barang. Tu już nie chodzi tylko o jazdę, ale o sam klimat. Jeśli chodzi o nas, niestety do samego przełęczy Urdele nie dojedziemy, bo będziemy musieli odbić na drogę 7A w kierunku Bukaresztu. No najzwyczajniej w świecie, no, za dużo czasu żeśmy stracili tego dnia. To, co wspomniałem, te godziny po prostu bardzo szybko uciekają w górach na tych trasach. A wiadomo, fotki, jakieś drony, tego typu rzeczy. No i trzeba było postawić, że tak powiem, szybką decyzję, że no, odpuszczamy tamten odcinek i jedziemy w kierunku Bukaresztu. No powiedzieliśmy, że w przyszłości wrócimy w to miejsce, bardzo klimatyczne i już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że to będzie przyszły rok z tą samą ekipą. No i na tym musieliśmy, że tak powiem, zakończyć zwiedzanie niestety Transalpiny, ale z drugiej strony przynajmniej jest po co wracać. Tutaj przy Transalpinie tak zacząłem się zastanawiać właściwie, jakiej motockiej tutaj tak szczerze mówiąc nadaje i tak patrząc na to, co tutaj widzieliśmy, to w sumie powiem, że każdy, bo chyba wszystko spotkaliśmy. Od jakichś małych crossów, poprzez nakedy, sporty, adventury, sport turystyki, klasyki, jakieś choppery, cruisery, no wszystko było, nie? I każdy jakoś tam sobie radził, lepiej czy gorzej, wolniej, szybciej, już tam nie ma specjalnego znaczenia, bo tu się trzeba delektować, a nie tam jeździć na wyścigi. No ale zabawa na zakrętach jest przednia i mówię, jak jest dobry rider, to nieważne jaką ma maszynę, na każdej umie się tutaj fajnie zabawić, nawet na cruiserach czy chopperach. Poza tym, że można pogubić tłumiki, no ale to już inna para kaloszy. Natomiast no fajnie tutaj się można naprawdę pobawić. Tutaj nie ma jakichś tam zabójczych prędkości. Tu głównie się szlifuje technikę jazdy i można powiedzieć, że Transalpina weryfikuje nasze umiejętności bardzo szybko, ale z drugiej strony bardzo szybko podnosimy skilla, bo ja mam takie wrażenie, że po takim jednym przejeździe przez Transalpinę jest naprawdę setki zakrętów różnych. Właściwie są dwa rodzaje zakrętów, może od tego zacznijmy. Są ostre i ostrzejsze. Także w ciągu takiego jednego dnia mam wrażenie, że to jest jakieś 3 lata jeżdżenia normalnie po jakichś tam nizinach, tak? Jak my tam z Wielkopolski jesteśmy, no to mniej więcej takie 3 lata jeżdżenia to jest taki jeden przejazd Transalpiną. Ja mam takie wrażenie, szczerze mówiąc. I też było widać, jak my się rozjeździliśmy po każdym dniu, było coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, coraz szybciej. Pewnie przede wszystkim. Coraz lepiej też się czuło te motocykle, mimo że mieliśmy wrażenie, że je znamy, no to tutaj poznaliśmy naprawdę od podszewki na każdym mniejszym, większym, dłuższym, szerszym zakręcie. I to się bardzo później przydaje, bo to nawet na nadganiach później widać, kto jak zaczynał jeździć, a kto jak kończył. Więc naprawdę polecam się przejechać tutaj, nieważne jaką masz maszynę. Może być nawet 125 da sobie też świetnie radę, może nawet i więcej zabawy. A najważniejsze, że te wszystkie drogi tutaj, słuchajcie, są za darmo, tak? To nie jest tak jak powiedzmy tam w Austrii, czy jakiejś tam Szwajcarii, czy gdziekolwiek nagle jest barierka, płatna droga i płacicie kilkanaście, kilkadziesiąt euro za wjazd. To wszystko tutaj jest za darmo, za free i pytanie na jak długo. Aż w końcu ktoś wpadnie u nich na taki pomysł, żeby za to pobierać opłaty. Więc póki co korzystajmy, bo jest naprawdę droga stworzona dla motocyklistów.
do domknięcia mi zostało. Z każdej strony. Tu masz podomykane? Co? Podomykane. Tak? Nie patrzyłem. Też. No, to minimalny taki tafie. To jest drugi dzień. Idziemy tam jeść na szaszłykę i coś tego? Czy? Tak. Ja jestem bardzo, bo to mogą być jakieś nawet tam... Tutaj będzie tylko kartę, gotówka. No to nic, no mamy, nie? No ja coś tam wydałem, ale... Tak, to jest idę do ciebie. Daj tą kurwę. Co jest? A. Masz telefon? No. Daj. A, to robiłem też, teraz sobie przypomniałem. I włącz do czytania kodów QR. O. No, mówiąc. Dobra, koniec tej zabawy z elektroniką. Będziemy No tak jak wspominałem, musieliśmy odbić z Transalpiny na drogę 7A i później dalej na 7. Ze względu na to, że po prostu bardzo dużo czasu żeśmy stracili. Tutaj na tym rozjeździe właśnie, na tej krzyżówce skorzystaliśmy sobie z food streetu tak zwanego, czyli tam jakieś tam grille, nie grille, takie tam fast foodowe rzeczy. No jak widzieliście, poszliśmy do tej knajpy pierwszej z prawej strony, jak się wjeżdża na parking, ten główny. No i tutaj niestety trochę się dowiedzieliśmy, bo tak jak jedzenie wyglądało fajnie, no to z jakością trochę gorzej. Jak wzięliśmy sobie karkówki, no to powiedzmy, że karkówka była tak żelazna, że połowa to było do wrzucenia, co się nadawało do jedzenia. Także nie polecamy. Skorzystajcie z knajpy obok. Nie róbcie już naszego błędu. Reszta była ok, a no i poza tym widelce wszystkie byśmy połamali, także nie wiem z czego były, no ale na pewno nie z jakiegoś tam dobrego tworzywa. No to tak już prześmiewie na marginesie. W międzyczasie na parkingu, jak widzieliście, trochę walki było z kamerą Marcina, bo sobie kupił nową DJI Action Osmo 4. No i nagrywał dzień wcześniej, wszystko było ok, a dzisiaj mu się wyświetlił ten komunikat z kodem QR do aktywacji, do instalacji na telefonie i w ogóle nic nie pozwalało zrobić ta kamera. Mówię, ani zdjęcie można było robić, ani nagrywać, dopóki się nie zainstalowała na telefonie i się tego nie sprawało. Gdzie dla mnie to osobiście jest totalna głupota, no bo jak można blokować urządzenie do aparatu, gdzie nagrywasz, zgrywasz, niekoniecznie chcesz łączyć to z telefonem, tak? Przekładasz kartę, czy podłączasz kabel do urządzenia, do komputera i sobie to zgrywasz. Mówię, na kij grzyb producent zmusza do tego, żeby instalować coś na telefonie. No i taka sytuacja, że tutaj w tym momencie bez kodu QR, gdzie musisz to szczytać, to raz, a dwa, musisz pobrać tą aplikację, a ta aplikacja, uwaga, ma prawie, że tam no niecały 1 GB danych. No i teraz jesteś za granicą, macie roaming na 1 GB danych i ściągnięcie taką aplikację, no jesteście pozamiatani, nie? Nie dojdzie do hotelu, czy do jakiegoś tam nocnego z jakimś Wi-Fi darmowym, no to nie zrobicie tego, nie? Więc tutaj troszeczkę odpuściliśmy temat i później zobaczycie, jak sobie z tym poradziliśmy, bo mówię, no temat dosyć ciężki do ogarnięcia tak na wyjeździe, zwłaszcza, że nie było tego komunikatu przy pierwszym uruchomieniu, on się pojawił przy drugim czy przy trzecim razie, co mnie szczerze mówiąc zdziwiło i ja sobie przypomniałem, że też to rzeczywiście miałem, ale już mówię, po 2 latach to człowiek zapomniał. Także taka uwaga, jak kupujecie coś nowego, uruchomicie przed wyjazdem, za bardzo nie przetestujecie, takie rzeczy też się mogą wydarzyć, tak? Także miejcie to na uwadze. Tutaj mamy taką sytuację jeszcze, że trafiliśmy na żandarmerię i ta droga 7A, ona była no, w remoncie, w takiej przebudowie, tam te nasypy wszystkie robili, poszerzali te zjazdy, tam jakieś drogi rowerowe robili, no inwestycja pełną gębą, jak tu widzicie sobie jedziemy, no i tam było 30-40 na godzinę momentami, nie? No i tak jedziemy, a i tutaj kierunek w prawo, wyprzedzajcie chłopaki, lewa w górę, dzięki wielkie i tam sobie jedziemy dalej, no i tam nie przeginaliśmy, bo jechaliśmy te 50 tam powiedzmy na godzinę, 60, aż się nie zrobiły tam dalej te 70. No ale pełna kultura, zobaczcie, nawet za granicą fajnie to wygląda.
Po szaleństwach na Transalpinie no, przyszedł czas na drogę 7A. Jest to droga mniej znana, ale równie tak naprawdę dzika, która prowadzi dalej na południe, w stronę cywilizacji, no przynajmniej teoretycznie. Droga 7A to taki typowy rumuński miks. Przez chwilę macie gładki asfalt, potem łatki, potem nagle odcinek jak z rajdu Dakar, ale chyba w tym cały jej urok. No, wije się przez lasy, doliny, a momentami wygląda jakby prowadziła donikąd. Na początku mamy jeszcze kawałek górskiej dziczy. Droga biegnie wzdłuż rzeki Lotru, blisko tej hydroelektrowni Widra. Cisza zieleń, zero zasięgu, no i tylko ty, motocykl i asfalt, no, który żyje własnym życiem. No, potem robi się coraz łagodniej, gdy wstępują miejsca doliną, krajobraz się otwiera, a człowiek zaczyna czuć, że wraca z dzikiego świata do no może trochę mniej dzikiego. Niektórzy traktują tą drogę 7A jako przyjazdową, ale dla nas motocyklistów to jest tak naprawdę nadal świetna przygoda. Dużo technicznych fragmentów, trochę dziur do slalomu, ale o tych dziurach to chyba się poprawi, bo jak widzicie na nagraniu remontują to dosyć ostro. No i mnóstwo miejsc, gdzie warto się zatrzymać choćby na 5 minut i po prostu popatrzeć. To trasa, która nie rzuca się w oczy, ale ma swój klimat. Idealna na taki spokojniejszy dzień wyprawy, żeby nie tylko jechać, ale też złapać chwilę refleksji, no i ogarnąć, że już naprawdę jesteśmy daleko od domu.
Tutaj jadąc sobie dalej drogą 7A, zjeżdżając z Transalpiny, na zaporze na początku filmu pokazywałem, mówiłem, że mam 3 kreski, czy tak mniej więcej połowa baku. No a tutaj już jedna została i tak zaczyna mi się rezerwa zapalać. Skup już tam krzyczy na interkomie, że mu tu już rezerwa się dawno zapaliła i zaczyna coraz szybciej wszystko mu mrugać w motocyklu. Mówiąc mówię, ups, robi się lekko nerwowo, więc za chwilę zobaczycie, się zatrzymamy i mam weryfikację, gdzie jest stacja benzynowa. Mówię, żeby nie było za chwilę jakiegoś niepotrzebnego problemu i holowania. Jadąc po drodze oczywiście w Rumunii, no to spotkać tego mnóstwo, idące dzieciaki, nawet dorosłych, którzy machają, pozdrawiają i żeby przekazówkę zrobić, żeby odkręcić i tak dalej, mają z tego fan. I tutaj mamy właśnie po prawej dzieciaki, gdzie by to zrobić, a my żal, żeby nie przepalać paliwa niepotrzebnie, no ale czego to się nie robi dla dzieciaków, nie? Ale za chwilę się zatrzymaliśmy i sprawdziliśmy, gdzie jest stacja. Na szczęście okazało się, że kilkanaście kilometrów, no i zobaczycie, jak to tam wszystko wyszło za chwilę. Ej, kolego! Tyle ci zostało do domknięcia. Mniej niż 5 centów? Mniej niż 2. Dobra, słuchajcie, bo ja mam jedną kreskę, kurwa. A kamerę można powiesić na tym? Na tym można ją powiesić? No. No, to ja może mieć kamerkę, zobacz, kurwa, jak ma ładnie zrobione. A Marcin powie, to se kurwa kup. To se kurwa kup. No to na postoju, oprócz sprawdzenia, gdzie jest stacja benzynowa, okazało się, że tam dosłownie chyba z 15 km, więc już każdy z lepszym oddechem powiedział, uff, to damy radę. No to jeszcze parę grypsów dotyczących właśnie domykania opon, no i montażu kamerki na kasku, bo Skubi mówi, że ma fajny uchwyt, a Gumisiowi Marcinowi w pierwszy dzień, kiedy wyjeżdżaliśmy montując kamerę, po prostu uchwyt pękł na złość. Dlatego zamontował ją później, bo miał taki zapasowy przylepiec, to zamontował na motocyklu, ale docelowo chce mieć na kasku, więc mówi, to ja mogę wziąć tą kamerę, a on mi to se kup, mówi, a nie, tutaj będziesz mi podbierał, nie? Także takie już prześmiewne sytuacje drogowe. No my jedziemy w kierunku tej stacji benzynowej, jakoś specjalnie się nie śpieszymy, bo tu każdy już jedzie na oparach. No, ta sytuacja wynikła z tego, że po prostu po drodze nie, że się nie zatrzymaliśmy na stacji, tylko po prostu jej nie było, tak? Także to też tam gdzieś tam musimy mieć z tyłu głowy na uwadze, planując sobie te trasy, żeby sprawdzać gdzieś te stacje benzynowe, bo to bywa różnie. Po drodze jeszcze parę fajnych widoczków, no i oczywiście za chwilę parę ciekawych sytuacji na stacji, które nas spotkały. Taki blade. Kurwa, nagrywam się w kiblu, tylko jeszcze nie nagrywam. Takiego
Mi loda Filip kupił. Tak sobie leżę na stacji. Jem loda. Marcin mi ściąga aktualizację. Dobrze, że dokończyłeś. Co? Dobrze, że dokończyłeś, że to ściągam. Tam jest pejzaż ładny. Krajobraz. Jest ładna Ninja. Inne ładne motocykle. Tam nawet stoi ładna Honda. Tam jest pan Filip. Nasz dobrodziej, kurde tu. W ogóle jest bardzo fajnie. Dziękuję. Jest tam 15 litrów wlane i nieskasowane, nie? No, 15 litrów, nie? Ty miał w głowie. To chyba. On zapomniał zapłacić za patrol teraz. Bo... Że wyglądasz kurwa na tej trasie. Kurwa, model ma moty. Nie słyszysz? Tu ma telefon. Boba! Co mu jest? Tu masz telefon. Dobra, kończ. Słyszy, nie? Co? Nie mam, nie? Wyłączyłaś. No jak to kurwa prawda? Bateria ci padła. Przecież właśnie ją włączyłem. No ale było za mało widocznie. Nie, kończ. Jest, dobrze, okej, dobra. A, zdjęcia pizgasz tej, chłopie. Zdjęcie. Wideo. Dobra. Nie przestawiałem, nie? Tak two rider tylko mode teraz. No to coś z tym. Bo ja cię słyszę, ojciec. Ale ja ciebie nie słyszę. Dobra, słuchajcie, ja się już nigdzie nie zatrzymuję, jadę prosto, kurwa, do miejsca docelowego, także musicie... Jeszcze, kurwa, potrzeby. No, to przez te paręnaście minut, jak żeśmy tam odpoczywali, wydarzyło się więcej niż przez ostatnie parę godzin takich dziwnych sytuacji. Nie wiem, czy wszystko wychwyciliście, więc dam parę słów komentarza. Wiecie, chodzi o Skubiego, który chyba nam się po prostu odwodnił podczas tego dnia, bo pił tylko kawę, później trochę energola wypił i nie pił praktycznie wody, co jest na takich wyjazdach w tej temperaturze, co było, a było, uwierzcie mi, 33 stopnie momentami. No ma to swój wpływ, tak? No i zaczęło się od tego, że zatankował i nie zapłacił, odstawił motocykl i zapomniał zapłacić. Później zgubił portfel, nie wiedział, czego gdzieś położył na tym, ktoś mu puchnął, się okazało, że wsadził tam, gdzie nigdy go nie wsadza. Później zgubił telefon, się okazało, że jest z tyłu na siedzeniu gdzieś tam przypięty w plecaczku, gdzie też go tam nigdy nie wsadzał. Także tego typu zamiotki, mówię, no co jest grane, mówię, chłopie, napij się wody, mówię, bo nie kontaktujesz, nie? Mówię, za ile masz wsiąść na motocykl, także tak zawsze prześwietnie wszyscy mówią, pij wodę, uwierzcie mi, przy takich temperaturach ta woda ma bardzo duże znaczenie i tego naprawdę należy pilnować. Ja tam osobiście bardzo często robię tak, że no, rano zawsze tam herbata, później powiedzmy tak o 11 kawa, a później już tylko właściwie woda. Nawet soków unikam, bo to cukier wiadomo, woda najlepsza. I tą wodę, którą brałem właśnie na stacji, specjalnie zostawiłem to na filmie, to woda Aqua. Przetestowałem tam te wszystkie wody i ta akurat ma najlepszy smak, nie? Także osobiście bardzo polecam. A tutaj jeszcze parę takich myków, jak Scooby radzi sobie z odpaszeniami tyłka, czyli tak zwanego Adventure'a z GS-a sobie robi Suzuki. No bo rzeczywiście, wierzcie mi, zrobiliśmy tego dnia, jeśli dobrze pamiętam, 565 km, coś koło tego.
no to już było dużo. I to nawet nie chodzi o sam dystans, bo w życiu robiłem większe kilometry, tylko tam były autostrady wtem, albo jakieś eski, a tutaj robiliśmy po górskich drogach, po lokalnych drogach, no to wyszło 12 godzin jazdy, nie? Non-stop i te 4 litery dostawały, no, się we znaki powoli nam wszystkim. Dlatego tutaj jak dojechaliśmy do miejscowości Pitesti, no to powiedziałem wam, słuchajcie, odpuszczamy te drogi lokalne, bo będziemy jechać kolejne tam 2,5 godziny albo dłużej. A w Rumunii też na przejściach na pieszych często są 30 i tak dalej, trzeba tam zwalniać, bo to różnie z policją bywa. No więc postanowiłem, mówię, złamać tę naszą zasadę dróg lokalnych i wjechaliśmy na autostradę do Bukaresztu, żeby po prostu nadgonić jakieś normalne godziny tam dojechać. A po drodze oczywiście w samym Bukareszcie przygód nie brakowało, ale to zobaczycie za chwilę w filmie. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. Want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, 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 yeah. I've been waiting all night for you to tell me that you need me, tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me that you need me, tell me that you want me. Tell me that you need me, tell me that you want me, tell me that you need me, tell me that you want me, tell me that you need me, tell me that you want me, tell me that you need me, tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to tell me that you need me. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me right now, yeah. Tell me right now, yeah. Right now. Tell me right now, yeah. Tell me right now, Jest zmęczony. Żyjesz? Nie masz ochoty się chwilę wyprostować? Już wolę dojechać. Bo się coraz bardziej rozwidniamy, czas ucieka. Ale to jest 11 km, 11 minut i jest.
Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tutaj wjeżdżając do tej strefy, nie wiem czy zwróciliście uwagę, można tam było wjechać między 6 a 10 rano, ale my byliśmy już po 20, a trochę daleko z tej strony, żeby iść z tymi wszystkimi bagażami, więc tak troszeczkę na bezczela wjechaliśmy. Później mieliśmy jeszcze spotkanie z policją, głównie ja, sobie pogadaliśmy po rumuńsko-angielsku. I teraz zobaczcie, gdzie nas nawigacja doprowadziła, gdzie mieliśmy swój nocleg, ale o szczegółach to w kolejnym odcinku, także wypatrujcie kolejnego. Naprawdę będzie co opowiadać, a w tym czasie trzymajcie się, hej. Nightclub kurwa mamy pod domem i chuj. Mamy nightclub pod domem i chuj. Dobra, musimy wynieść bagaże, a motocykle trzeba postawić gdzie indziej.